Jeśli macie już pewne doświadczenie w stylizacji paznokci, to wiecie, że nasza praca potrafi być bardzo wyczerpująca, także fizycznie. Tych, którzy dopiero zaczynają przygodę z nail artem, obedrę z dziecięcych marzeń i złudzeń. To ciężka charówka, która niejednokrotnie bardzo mocno odbija się na naszym zdrowiu. Mam za sobą kilkanaście lat doświadczenia w tej branży i niestety wiem doskonale, na co najczęściej narzekają stylistki. Można spędzać w szkodliwej pozycji nawet 12 godzin dziennie, a później wydawać połowę pensji na fizjoterapeutę. Tylko trochę mija się to z celem. Dlatego do dzisiejszego odcinka zaprosiłam specjalistę, który pomoże Wam zadbać o odpowiednią postawę. Zapraszam. Moim gościem jest Michał Dobosz, trener personalny i doradca żywieniowy. Cześć! Dziś postaram się w jak najbardziej przystępny sposób przedstawić Wam podstawowe zagrożenia dla Waszych sylwetek, które są konsekwencją wykonywanej przez Was pracy. Nie bez powodu mówi się, że siedzący tryb pracy jest jednym z bardziej obciążających. Wielogodzinna walka z własnym ciałem, powielane błędy ruchowe, przybieranie nieodpowiedniej pozycji oraz fakt, że nie ma tak naprawdę prawidłowej, nieobciążającej ciała pozycji, w której powinniśmy siedzieć, mogą być przyczyną występowania wielu dokuczliwych objawów. Jakie to objawy? Co najczęściej nam doskwiera? Lista jest dość długa. Migrenowe bóle głowy, bóle kręgosłupa w odcinku szyjnym, piersiowym i lędźwiowym, bóle kolan oraz przede wszystkim ogólne zesztywnienie i zmniejszenie zakresów ruchu. Każdy z wyżej wymienionych objawów może mieć wiele przyczyn. My zajmiemy się dzisiaj 4 najistotniejszymi. Świetnie. Przyjrzyjmy się w takim razie postawie przykładowej stylistki paznokci. Nie jestem specjalistką w tej dziedzinie, ale plecy bolą mnie od samego patrzenia na jej postawę. Rzeczywiście. Jednym z podstawowych problemów jest syndrom martwych pośladków, zwany też amnezją pośladkową. Jest to zespół dolegliwości bardzo charakterystyczny dla naszych czasów i przede wszystkim dla siedzącego trybu pracy. Wielogodzinne siedzenie powoduje przede wszystkim upośledzenie napięcia mięśniowego w tylnej części ciała, skupiające się głównie na pośladkach. Poddawane one są długotrwałemu bodźcowi rozciągającemu, co skutkuje ich, można powiedzieć, obumieraniem. Niestety nasze ciała nie są prostymi tworami biomechanicznymi. Co za tym idzie, jeśli gdzieś napięcie mięśniowe będzie wzrastać, to gdzieś będzie też spadać. Prosta sprawa. Mięśnie, które zwiększają swoje napięcie, to przede wszystkim mięśnie zginacze stawu biodrowego oraz przywodziciele. Nie brzmi to dobrze. Czy możemy jakoś sprawdzić, czy ten problem nas dotyczy? Tak, możecie wykonać bardzo prosty test. Ustawiamy się bokiem do lustra i próbujemy wykonać przysiad. Jeśli w trakcie schodzenia w dół zauważycie, że Wasze kolana wychodzą do przodu przed linię palców oraz uciekają do środka, plus nie jesteście w stanie utrzymać prawidłowej pozycji kręgosłupa, to znaczy, że Wasze pośladki są martwe. Działania profilaktyczne w tym przypadku niestety nie dają pełnej skuteczności. W pewnym stopniu możemy poprawić ten stan dzięki zmianie zwykłego siedziska na tak zwane siodło. Dodatkowe ważne są odpowiednie ćwiczenia, dzięki którym jesteście w stanie zmniejszyć prawdopodobieństwo pojawienia się problemu. Miejmy jednak świadomość, że nie każdy może sobie pozwolić na kosztowne i czasochłonne wizyty na siłowni. Czy jest coś, co możemy zrobić w domu, a najchętniej jeszcze w pracy? Jak najbardziej. Mogą te ćwiczenia zostać wykonane zarówno w domu, jak i w trakcie przerw w pracy. Sami zobaczcie. Ustawiamy się w klęku. Jedna noga wysunięta mocno do przodu, druga oparta na kolanie. Całym ciężarem ciała wyjeżdżamy mocno do przodu, tak żeby kolano nogi wykrocznej wyjechało jak najdalej. Już powinnyście czuć rozciągnięcie w obrębie lewego biodra. Lewą rękę zakładamy za nogę, rotujemy tułów do boku, przytrzymujemy kilka sekund, wracamy do pozycji wyjściowej. Analogicznie ćwiczenie to wykonujemy w ten sam sposób, jeśli chodzi o drugą stronę. Wyjeżdżamy mocno do przodu, rotujemy obręcz barkową w kierunku nogi wykrocznej, przytrzymujemy, wracamy do pozycji wyjściowej. Następnym ćwiczeniem jest ćwiczenie poprawiające napięcie na mięśniach pośladkowych. Ustawiamy się w pozycji leżącej na plecach, nogi podgięte w kolanach, stopy mają kontakt z podłożem, ręce wzdłuż tułowia. Palce stóp delikatnie skierowane na zewnątrz.
Cały ruch jest bardzo prosty. Polega na wypchnięciu bioder do góry przy użyciu tylko i wyłącznie mięśni pośladkowych. Mocno dopięte pośladki, chwilę przytrzymajcie w tej pozycji. Powoli puszczamy w dół. Powtarzamy ruch od 10 do 15 razy w 2-3 seriach. Pamiętajcie, że istotną kwestią tego ćwiczenia jest używanie tylko i wyłącznie mięśni pośladkowych. Nie skupiajcie się na samym ruchu, skupcie się na dopięciu pośladków. Dzięki temu uzyskacie dokładnie ten sam ruch, który teraz widzicie. Na pierwszy ogień poszedł pośladek. Wiem jednak, że kolejnym bolesnym obszarem są również nasze barki. Czy tutaj możemy coś zaradzić? Owszem, problematyczna może być tutaj protrakcja barków. Powodowana jest głównie pracą siedzącą, w trakcie której zmuszeni jesteśmy do wykonywania czynności na wyciągniętych rękach. Jeśli sytuacja utrzymuje się przez dłuższy czas, dochodzi do rozluźnienia niektórych grup mięśniowych, a w konsekwencji, tak samo jak przy pośladkach, napinają się mięśnie antagonistyczne. Zazwyczaj to słowo warto podkreślić. Rozluźniamy mięśnie odpowiedzialne za prawidłową pozycję łopatki, czyli mięśnie środka pleców, a zwiększone napięcie można zaobserwować w obrębie klatki piersiowej, barków oraz dołu pleców. Znam doskonale postawę, która generuje ten problem. Rzućmy okiem na naszą modelkę. Gdy stylistka chce być zbyt miła i nie chce poprosić, by klientka wyciągnęła do niej rękę, kończy się tym, że manikiurzystka niemal leży na blacie i wyciąga ręce niemal przez całe biurko, by tylko utrzymać dłonie klientki. Taka sytuacja absolutnie nie powinna mieć miejsca. Musimy wykazać się asertywnością, bo taka postawa jest dla nas skrajnie uciążliwa. Jakie są objawy przy protrakcji barków? Najczęściej występującymi objawami są mrowienie i drętwienie górnych kończyn, bóle odcinka piersiowego kręgosłupa oraz karku, problemy oddechowe i utrudnione przełykanie pokarmów. Mogą też pojawić się bóle głowy. Czy możemy jakoś temu zapobiec? Działania profilaktyczne są w stanie zredukować prawdopodobieństwo wystąpienia problemu. Pilnujmy przede wszystkim, aby pracować w miarę możliwości na skróconych rękach. Łokcie trzymajmy dość blisko tułowia i przede wszystkim pamiętajmy o odpowiednim doborze wysokości blatu powierzchni roboczej. Czyli jaki powinien być wysoki ten nasz stół do pracy? Wysokość blatu jest kwestią bardzo indywidualną. Mają na nią wpływ wzrost stylistki i wysokość siedziska. Pamiętajmy, że w trakcie wykonywania zabiegu powinniśmy się czuć komfortowo. Mogą tutaj pomóc następujące ćwiczenia. Ustawiamy się w pozycji leżącej na plecach. Dłonie ustawiamy w ten sposób. Pamiętajcie, żeby zarówno łokcie, jak i dłonie miały jak najmniejszy dystans do maty. Wysuwając ręce do góry, szukamy pozycji, w której czujemy mocne rozciągnięcie w obrębie klatki piersiowej. Jeśli takie miejsce znajdziecie, przytrzymujecie parę sekund. Powoli wracamy do pozycji wyjściowej. Ruch ten możecie powtarzać do momentu, aż znajdziecie miejsce, w którym rozciągnięcie jest najmocniejsze. Ustawiamy się w pozycji leżącej na brzuchu, kostki kolana razem, obie dłonie za uszy. Zadzieramy wysoko do góry łokcie, dopinając łopatki. Pamiętajcie o tym, żeby nie unosić karku zbyt wysoko. Przytrzymujecie chwilę w tej pozycji. Powoli wracamy do pozycji wyjściowej. Barki to jedno, ale idąc wyżej, bardzo często mam wrażenie, że także z szyją jest coś nie w porządku. Kolejnym problemem wynikającym z siedzącego trybu pracy może być protrakcja szyi. Długie godziny w pozycji siedzącej i z klientem przy pracy tak zwanej precyzyjnej bardzo często zmuszają nas do wyciągnięcia głowy do przodu. Zgadza się, zazwyczaj robimy to, żeby lepiej widzieć i żeby nasza praca była bardziej precyzyjna. Tutaj jednak kłania się problem luźnej rączki naszej klientki. Pamiętajmy, że sztywna ręka, z którą musimy się przez 2 godziny mocować, jest nie tylko niewygodna, jest przede wszystkim dla nas szkodliwa. Zobaczmy na postawę naszej stylistki. Trzymanie głowy w ten sposób to katorga dla naszej szyi. Dokładnie tak. Wysuwając głowę do przodu zaledwie o 2,5 cm, zwiększamy obciążenie kręgosłupa o 4,5 kg, a te dodatkowe 4,5 kg stanowią praktycznie 2 razy większe obciążenie odcinka szyjnego kręgosłupa w porównaniu do pozycji prawidłowej. I zakładam, że skutki protrakcji szyi też będą pewnie dla nas bardzo bolesne. Niestety tak.
Objawy najczęściej występujące w tym przypadku to przede wszystkim bóle głowy, sztywność karku oraz zmniejszenie mobilności odcinka szyjnego kręgosłupa, problemy oddechowe związane ze zmniejszoną absorpcją tlenu i niestety objawy neurologiczne, takie jak zawroty głowy oraz zaburzenia percepcji. Ale profilaktyka. Jestem pewna, że coś możemy w tej kwestii zrobić. Profilaktyka jest bardzo prosta. O. Nie doprowadzajcie do sytuacji, w której przez dłuższy czas wyciągacie szyję do przodu. Tak jak w poprzednim zagadnieniu, pomoże odpowiednio dobrana wysokość blatu roboczego i ćwiczenia rozciągające kark, które zaraz Wam pokażemy. Zaprezentujemy Wam proste ćwiczenia mające na celu rozciągnięcie karku i poprawienie jego mobilności. Możecie je wykonać zarówno w pozycji stojącej, jak i w pozycji siedzącej. Przyjmujemy pozycję wyjściową, obie dłonie zakładamy za głowę, rozluźniamy mięśnie karku, mocno przyciągamy brodę w kierunku mostka. Kontynuujecie ruch do momentu, w którym czujecie mocne rozciąganie z tyłu karku. Przytrzymujecie, wracamy do pozycji wyjściowej. Prawą rękę kładziecie z lewej strony głowy, mocno dociągacie prawe ucho w kierunku prawego barku. Powoli puszczamy, wracamy do pozycji wyjściowej. Z drugiej strony dokładnie to samo. Chwilę przytrzymujemy, powoli puszczamy. Następnie prawą dłoń kładziemy z lewej strony na wysokości szczęki, lewą dłoń z prawej strony od tyłu głowy i przekręcamy mocno do momentu, w którym czujemy rozciągnięcie. Powoli wracamy do pozycji wyjściowej. Analogicznie z drugiej strony to samo. Powoli puszczamy. Omówiliśmy tutaj kwestie związane z plecami, ale przecież stylistka paznokci pracuje głównie dłońmi. I to właśnie nasze ręce bardzo często odmawiają posłuszeństwa. Rzeczywiście, najczęstszym problemem występującym w obrębie dłoni i nadgarstków jest zespół cieśni nadgarstka. Jest to typowe schorzenie dla pracy precyzyjnej, związane z uciskiem nerwu pośrodkowego przebiegającego przez kanał nadgarstka. Powody występowania tego schorzenia są proste. W trakcie pracy przyjmujemy nieodpowiednią pozycję dłoni, co doprowadza do wytworzenia się ucisku. Warto wspomnieć, że kobiety niestety znajdują się w grupie zwiększonego ryzyka i dotyka je to schorzenie znacznie częściej. Dodatkowo zwiększać ryzyko wystąpienia zespołu cieśni może ciąża i co w Waszej pracy jest normą, używanie wibrujących narzędzi. Z tego co wiem, objawy są dość oczywiste. Styliści narzekają na drętwienie kciuka, palca wskazującego i serdecznego oraz generalne osłabienie chwytu. No i teraz moje standardowe pytanie, jak możemy temu zapobiegać? Pomocna może się okazać miękka podkładka, która będzie korygować pozycję ręki i zmniejszać ucisk. Konieczne będą również ćwiczenia, które jeśli objawy już wystąpiły, mogą na początku sprawiać dyskomfort, a nawet niestety ból. Wyciągamy dłoń do boku, odwracamy ją wierzchem do dołu, kciuk mocno skierowany do tyłu, palce do dołu, przyciągamy prawe ucho do prawego barku. Przytrzymajcie chwilę w tej pozycji, powoli puszczamy, wracamy do pozycji wyjściowej. Tym razem dłoń wyciągamy do przodu, palce zaciskamy w pięść, przytrzymujemy 2-3 sekundy, powoli puszczamy, odwracamy dłoń, drugą ręką łapiemy kciuk, rozciągamy. Pamiętajcie, aby łokieć cały czas był prosty. Powoli puszczacie, wracacie do pozycji wyjściowej. Przedstawiliśmy Wam najczęściej występujące problemy związane z Waszym trybem pracy. Dzięki zademonstrowanym ćwiczeniom możecie im zapobiegać lub niwelować ich skutki. Pamiętajcie jednak, że jeśli sytuacja się nie poprawia, udajcie się do dobrego fizjoterapeuty. A tak na marginesie, każdy z Was powinien takiego specjalistę odwiedzać regularnie.
Wydawać by się mogło, że to truizmy lub nic nieznaczące szczegóły, jednak prowadząc szkolenia, bardzo często dostrzegam, że stylistki mniejszą wagę przywiązują do wygody i bezpieczeństwa pracy niż do ilości hybryd w swoim asortymencie. Tymczasem, jeśli nie zadbamy wystarczająco wcześnie o własne zdrowie, może się okazać, że dolegliwości bólowe całkowicie wykluczą nas z pracy w branży stylizacji paznokci. Michał, dziękujemy Ci bardzo, Dziękuję również. a Was zapraszam do ćwiczeń. Używanie wibrujących narzędzi. No wiem, ale ja szczerze nie nazwiesz tego inaczej.